No to jestem Ania Baran, pracuję w JLabs w dziale rekrutacji. Dzisiaj rekrutować Was nie będę, dzisiaj będę hostem tego spotkania, więc tak. Dobrze, czy już mamy tak? Dobrze, oficjalnie chciałabym rozpocząć, czy też powitać wszystkich uczestników 64. już spotkania Talk for Devs. Dzisiaj jest z nami Marek, który przybliży nam tajniki TypeScriptu. Zanim jednak oddam głos Markowi, kilka słów właśnie o Talk for Devs dla tych, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy. No właśnie, czym jest Talk for Devs? To seria cyklicznych spotkań poruszająca tematy z obszaru IT, zapoczątkowana w 2014 roku. Wtedy jeszcze pod nazwą IT Akademia, gdzie spotykaliśmy się z uczestnikami głównie na salach wykładowych. Jednak odkąd do spotkań zaczęli dołączać bardziej doświadczeni inżynierowie, postanowiliśmy wyjść poza bramę uniwersytetów i spotkać się z Wami na bardziej neutralnym gruncie i właśnie zmieniliśmy tą nazwę na Talk for Devs. Lubimy dzielić się wiedzą, tym bardziej cieszy nas fakt, że rocznie jest z nami około 1000 widzów, więc cyferki nas takie bardzo cieszą. No właśnie, z nami my. Kto to jesteśmy my? Talk for Devs to przede wszystkim JLabs, firma stworzona przez inżynierów dla inżynierów. Na zdjęciu widać nasz zespół, oczywiście nie cały, a wśród nich jest Piotrek i Janek. Część z Was może kojarzyć te osoby. To są osoby, które 12 lat temu jeszcze w garażowych warunkach rozkręcali swoją firmę i z roku na rok JLabs prężnie się rozwijał, zdobywając po drodze takie nagrody jak Diamenty Forbesa czy Gazele Biznesu. W 2016 roku otworzyliśmy też Software Delivery Center. Mamy teraz biuro na Zabłociu, więc czasami zdarza nam się tam organizować meetupy. Oczywiście w czasie pandemii skupiliśmy się i przeszliśmy do online'owej formy spotkań, ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas powrócimy do świata rzeczywistości. No i właśnie, docieramy do 2020 roku, ciężkiego roku, chociaż z nami dzisiaj na pokładzie jest ponad 300 inżynierów oraz 40 osób na back-office i te osoby właśnie usprawniają działalność JLabs czy też nasz rozwój. Co więcej, współpracujemy z 40 partnerami biznesowymi, dzięki czemu możemy zapewnić naszym inżynierom szeroką gamę projektów, od fintechu, telekomunikacji, przez e-commerce, logistykę, na rozrywce nawet kończąc. Więc myślę, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie. Co więcej, nasze główne modele biznesowe, outsourcing specjalistów, tutaj działamy głównie na polskim rynku. Nasze 2 biura w Krakowie i w Warszawie właśnie w taki sposób działają i dbają o to, by nasi specjaliści znaleźli ciekawe projekty w krakowskich firmach czy też warszawskich. Prowadzimy też outsourcing projektów czy też zespołów i tak pracują nasi inżynierowie w Software Delivery Center, właśnie w biurze na Zabłociu. Tam klientów mamy głównie zagranicznych z rynku DACH. Działamy głównie w technologiach Java, JavaScript czy też .NET oraz QA. Innych technologii się nie boimy oczywiście, ale po więcej odsyłam Was do naszej strony, gdzie w zakładce kariera znajdziecie nasze otwarte stanowiska, bądź też śledząc nasze social media, gdzie na bieżąco informujemy o tych projektach. Więc myślę, że to by było mniej więcej na tyle. Wracając do agendy spotkania, zaraz przekażę oczywiście głos Markowi. Jeżeli w międzyczasie pojawią się pytania, to gorąca prośba o korzystanie z sekcji Q&A. Pod koniec Marek postara się na nie oczywiście odpowiedzieć, a ja nie przedłużając życzę Wam miłego spotkania, a Tobie, Marku, oddaję już głos do studia. Witam wszystkich serdecznie. Udostępnię ekran. OK, mam nadzieję, że widzicie. Tak? Ania, widać mój ekran z prezentacją? Tak, widać. OK, super. To
Ja nazywam się Marek Szkuderski, witam Was wszystkich serdecznie i temat mojej dzisiejszej prezentacji to jest TypeScript od strony mniej znanej. Z mojego doświadczenia wynika, że TypeScript jest coraz szerzej wykorzystywany w wielu firmach, gdzie tworzy się frontend i nie tylko. I zauważam coraz większe zapotrzebowanie na bardziej zaawansowaną i też bardziej praktyczną wiedzę z TypeScripta. I właśnie taką wiedzę chcę Wam dzisiaj dostarczyć. Ale najpierw trochę o mnie, żebyście też wiedzieli, kim ja jestem, jaki mam background. Ja jestem frontend deweloperem. W tej chwili mam ponad 4 lata doświadczenia i od samego początku pisałem głównie w Angularze, przez to miałem bardzo dużo styczności z TypeScriptem. Później zacząłem też pisać w Reactie, też okazyjnie pisałem jakieś aplikacje backendowe w Node.js i aktualnie pracuję dla grupy TEP Akademia i wytwarzam wewnętrzny software dla wyższych szkół bankowych. Po godzinach zajmuję się też współprowadzeniem blogu frontend.js.pl i przejdźmy w takim razie do prezentacji. Moim celem głównym jest, żeby wyposażyć Was w praktyczną wiedzę, czyli coś, co będziecie mogli już od jutra czy od kolejnych dni wykorzystywać w swojej pracy. Czyli będę chciał pokazać praktyczne przykłady, jak wykorzystać tą teorię, którą najpierw zaprezentuję. No i chcę też dać Wam tak naprawdę fundamenty, żeby pogłębiać te omówione tematy, bo mój czas jest ograniczony i nie jest to pełnowymiarowe szkolenie, więc przez większość z tych tematów przejdę bardzo pobieżnie, ale mam nadzieję, że to będą bardzo dobre podstawy dla Was, żeby później zgłębiać te tematy. Jeśli chodzi o agendę, to zajmę się najpierw typem never, później omówię typ any i nie jest to zaawansowany typ, myślę, że większość z Was go zna, ale wywołuje on dosyć sporo kontrowersji, więc chcę go omówić. Później przy okazji trzeciego punktu przypomnę, czym są union types i omówię discriminated unions. Później z kolei przypomnę, czym są typy generyczne i omówię generic constraints. Później zajmę się ostatnim tematem, czyli mapped types i później przejdę do tej praktycznej części, czyli live codingu. I tak jak Ania powiedziała, na koniec będą pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania będę znał poprawne odpowiedzi. OK, więc przejdźmy do typu never. Jak możemy przeczytać w dokumentacji TypeScripta, typ never określa typ wartości, której nigdy nie będzie. Czyli oznacza to, chwileczkę. OK, coś mi tu wyskoczyło, przepraszam. Oznacza to, że jeśli typujemy coś typem never, to znaczy, że spodziewamy się, że tam nigdy nie będzie tej wartości. Na przykład funkcja nigdy nie zwróci żadnej konkretnej wartości, albo zmienna, jeśli ma wartość never, to znaczy, że jest użyta w miejscu w kodzie, który nigdy nie zostanie wykonany. I dwa główne zastosowania są wtedy, kiedy funkcja nigdy się nie kończy, czyli mamy jakąś nieskończoną pętlę, na przykład while true w funkcji, to funkcja zwraca typ never, to znaczy, że nigdy nie zwróci żadnej wartości. I to jest raczej mało praktyczny przypadek, ale drugie zastosowanie jest bardzo praktyczne, bo zachodzi wtedy, kiedy funkcja zawsze rzuca wyjątek. Możemy mieć taką sytuację, gdzie chcemy stworzyć reużywalną funkcję, która zawsze rzuci wyjątek, a przy okazji jeszcze coś zrobi. Na przykład zapisze jakiś komunikat do logera albo doda jakiś log do konsoli i później rzuci wyjątek, dlatego że chcemy go obsłużyć też w innym miejscu. I tak na logikę można byłoby stwierdzić, że takie funkcje, które nie mają w ogóle słowa kluczowego return, właśnie nam zwrócą never, bo nigdy niczego nie zwrócą. Ale jeśli znacie czysty JavaScript, to wiecie, że takie funkcje też coś zwracają i jest to wartość undefined. To nie jest ona typu never, tylko typu void. I jeśli chodzi o
ten typ N, tak jak wspomniałem wcześniej, wywołują dosyć sporo kontrowersji, mi się wydaje, dlatego że z jednej strony przez mniej doświadczonych deweloperów może być on nadużywany, a z drugiej strony przez bardziej doświadczonych może on być nawet demonizowany, czyli odradzany w każdym przypadku. I ogólnie nie zaleca się nadmiernego używania tego typu ze względu na to, że TypeScript nie kontroluje tego, co będziemy robić z na przykład zmienną typu N. Pozwala na odwoływanie się do każdej właściwości tej metody, do każdej właściwości lub metody i może to prowadzić do błędów, do bugów w runtime, przed którymi tak naprawdę TypeScript ma nas ustrzec. Ale jednak jest kilka praktycznych zastosowań, które możemy na co dzień zastosować i jednym z nich jest taka sytuacja, kiedy spodziewamy się dosłownie każdego typu. Na przykład chcemy stworzyć kolekcję różnych wartości, czyli interesuje nas zbieranie wartości z różnych miejsc, ale nie interesuje nas, czy to będą stringi, czy to będą numbery, czy te wartości będą wymieszane razem, czy będą tylko jednego typu. I właśnie wtedy możemy użyć typu array of n. I drugi przypadek jest, kiedy migrujemy się z czystego JavaScriptu do TypeScripta. To na początku, jeśli to jest duży projekt, to możemy mieć problem z dodaniem typów wszędzie i poprawnym uruchomieniem projektu bez błędów kompilacji. I w takich przypadkach możemy oczywiście tymczasowo dodać n w tych miejscach, gdzie dostajemy błędy podczas kompilacji i później stopniowo już na działającym projekcie dodawać konkretne typy, czyli podmieniać ten typ n. I jeszcze raz podkreślę, że takie rozwiązanie powinno być oczywiście tymczasowe. I trzecie zastosowanie jest trochę podobne do drugiego i ma miejsce, kiedy jeszcze nie znamy typu. Czyli na przykład zaczynamy implementować jakiś feature i czekamy na ustalenie kontraktu API i nie wiemy do końca, jaki będzie model naszych danych, więc możemy sobie użyć tymczasowo typu n. Kiedy ten kontrakt będzie znany, będziemy znali model, to sobie podmienimy ten typ n na konkretny model danych. I pokażę dokładnie, o co mi chodzi podczas live codingu, a teraz przejdę do Union Types, żeby przypomnieć pokrótce, czym to w ogóle jest, jeśli ktoś z Was nie kojarzy albo nie pamięta. Dokumentacja TypeScripta mówi, że Union Type opisuje wartość, która może być jednym z wielu typów. I tak na pierwszy rzut oka Union Type wygląda dla nas jak alternatywa, ale jest to raczej błędne myślenie, dlatego że Union Type to jest bardziej alternatywa wykluczająca, a nie klasyczna alternatywa. Czyli ten typ Union mówi nam, że na przykład dana zmienna może być jednego typu albo drugiego. Nie może być dwoma typami jednocześnie, to jest nielogiczne. I tak jak mam na tym przykładzie, mamy zmienną a, która może być typu albo number, albo string. To znaczy, że jeśli nie sprawdzimy tego typu albo nie zrzutujemy go, TypeScript rzuci nam błędem, jeśli będziemy się odwoływać do właściwości albo będziemy chcieli wywołać metodę na tej zmiennej, która jest specyficzna dla numbera albo dla stringa. Musimy najpierw utwierdzić TypeScripta w tym, że to jest na przykład string i wtedy wywołać metodę na przykład toUpperCase. Przechodząc już do głównego tematu, czyli Discriminated Unions, zachodzi on wtedy, kiedy mamy union type interfejsów albo obiektów i chcemy TypeScripta upewnić w tym, że on jest jednym z tych dwóch interfejsów. Czyli chcemy pomóc TypeScriptowi zawęzić typ. I no tutaj na przykład w przykładzie mamy interfejs A i B, oba mają właściwość type i tworzymy union type C i określamy tym typem jakąś stałą albo zmienną. I dzięki temu wyrażeniu warunkowemu, które tutaj widzimy, TypeScript jest w stanie stwierdzić, że w tym bloku będzie miał do czynienia tylko z interfejsem B. Dlatego, że sprawdzamy, czy właściwość type jest równa B, a może być równa B tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z interfejsem B. I
taka właściwość, która jest charakterystyczna dla tego discriminated unions, to musi być jakiś typ literalny, czyli musi być to jakiś konkretny string, albo number, albo boolean. W tym przypadku to są na przykład literalne stringi. Kolejnym tematem są typy generyczne i też pokrótce chcę przypomnieć podstawy. Dokumentacja TypeScripta mówi nam, że jest to jedno z głównych narzędzi do tworzenia reużywalnych elementów. I generyki pozwalają nam na to, żeby tworzyć bardziej uniwersalne na przykład typy, albo interfejsy, albo klasy, albo funkcje poprzez właśnie przekazanie parametru, jakim jest typ. I takim bardzo popularnym przykładem jest na przykład tablica w TypeScriptie, dlatego że możemy mieć tablicę, która przechowuje ciągi znaków, stringi, albo możemy mieć tablicę, która przechowuje numbery, albo obiekty i dzięki temu, że tablica jest typem generycznym, to jest uniwersalna. Możemy tam przechowywać co tylko chcemy. I przygotowałem też taki prosty przykład jak interface list, do którego przekazujemy parametr typu i określamy, co ma być przechowywane w tej liście. Tak jak powiedziałem, możemy tutaj przekazać jakikolwiek typ. Może być to interfejs, klasa, jakiś typ prymitywny, number, string i tak dalej. Jednak na co dzień może się zdarzyć sytuacja, że taki typ generyczny będzie zbyt generyczny, będzie zbyt ogólny, zbyt uniwersalny. Będzie potrzeba, żeby ograniczyć te typy generyczne, żeby nie pozwalać TypeScriptowi przyjmować każdy typ, ale żeby mieć kontrolę nad tym. I możemy ograniczać te typy generyczne na wiele sposobów, na przykład poprzez interfejs. I tutaj mamy interfejs, który ma właściwość length i przez słowo kluczowe extends określamy, że typ generyczny ma rozszerzać ten interfejs, czyli argument, który przekazujemy i później wartość, która zwracamy, musi mieć przynajmniej tą jedną właściwość typu number. I ma to też drugą zaletę, dlatego że w środku tej funkcji wiemy, jakie właściwości może mieć ten argument. Bez tego generic constraint TypeScript nie pozwoliłby nam odwołać się do tej właściwości, dlatego że nie wiedziałby, że ona może się tam znaleźć. I kolejnym sposobem jest ograniczenie typu generycznego poprzez klasę. I oznacza to w tym przypadku, że arg, ten argument musi być instancją klasy error albo instancją klasy, która dziedziczy po error. Dzięki temu na przykład możemy się odwołać do właściwości name. I kolejny sposób jest na przykład ograniczenie przez union type i w tym przypadku po prostu mówimy TypeScriptowi, że ten typ T to może być albo string, albo number, nic innego. I oczywiście sposobów ograniczania typów generycznych jest dużo więcej, ale ja nie będę tutaj omawiał wszystkich. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać Wam pewną intuicję, w jaki sposób to działa i będziecie mogli korzystać z tego mechanizmu. Ostatnim tematem są mapped types i moim osobistym zdaniem jest to, że jest to jeden z ciekawszych feature'ów TypeScripta i daje ogromne możliwości. I tak jak możemy przeczytać w dokumentacji, mapped type tworzy nowy typ, transformując każdą właściwość ze starego typu w taki sam sposób. I najczęściej taki mapped type jest typem generycznym, który przyjmuje jakiś typ obiektu albo interfejs. Jego zadaniem jest iteracja po każdej właściwości tego typu obiektu albo interfejsu i modyfikacja tej właściwości, po której się iterujemy i modyfikacja tej właściwości w określony sposób. Czyli bierzemy po kolei każde pole,
z interfejsu i to każde pole modyfikujemy w dany sposób. Na przykład w tym typie read-only przyjmujemy jakiś typ T, dzięki słowu kluczowemu key-off wyciągamy wszystkie klucze z tego typu i dodajemy do każdej właściwości modyfikator read-only, dzięki temu każda właściwość staje się tylko do odczytu i później odwołujemy się do typu tej właściwości przez ten syntaks T od P. Czyli tu w tym przypadku typ przepisujemy. Moglibyśmy tutaj też na przykład stwierdzić, że wszystkie mają być typ number i wpisać tutaj number, ale naszym celem jest tutaj dodanie tego modyfikatora do każdej właściwości. Czyli wynikiem wywołania takiego typu na interfejsie będzie to, że każda właściwość tego interfejsu jest tylko do odczytu. I sam TypeScript ma wiele wbudowanych mapped types. Możecie je znaleźć w dokumentacji w zakładce Utility Types i omówię takie według mnie najczęściej wykorzystywane typy i też pokażę, jak dzięki tym typom możemy tworzyć swoje własne typy. I teraz przejdę do live codingu i zacznę od typu never, tak jak w prezentacji. I tutaj mamy taką bardzo hipotetyczną sytuację, gdzie rzucamy wyjątek, chcemy go przechwycić i chcemy wylogować do konsoli ten błąd, a następnie rzucić ten wyjątek, żeby był obsłużony gdzieś indziej w jakiś być może inny sposób. Więc wywołujemy sobie tą metodę, tą funkcję logError, która wywołuje nam console error, przekazuje ten error i rzuca wyjątek. Czyli to jest przypadek, kiedy zawsze ta funkcja rzuci wyjątek, czyli nigdy nie zwróci nam konkretnej wartości, nigdy nie zwróci nam żadnej wartości, dlatego że jej kod zostanie w tym miejscu w drugiej linii przerwany. Jak zobaczycie, taka funkcja ma domyślnie typ void i nie chcemy, żeby miała taki typ, więc typujemy to typem never. Dzięki temu programista, który będzie się odwołał do tej funkcji, wie, że ona zawsze rzuci wyjątek. Nigdy nie zwróci żadnej wartości. I kolejną dość hipotetyczną sytuacją jest taka funkcja func, gdzie przekazujemy parametr a i w zależności od tego, czy ma wartość 1, 2 czy 3, wykonujemy jakieś operacje i domyślnie też obsługujemy domyślny przypadek. Jeśli ja bym tutaj dodał typ union type i stwierdziłbym, że a ma mieć wartość 1 lub 2 lub 3, to zauważymy, że TypeScript w switch case'u zawęża typowanie tego parametru a i tutaj mamy typ 1, typ 2, 3 oraz w defaulcie typ never. Dlatego, że to jest miejsce, gdzie teoretycznie według naszego typowania nigdy nie powinno dojść do wykonania tego kodu, tego bloku kodu. Więc TypeScript stwierdza, że zawęża tutaj typ A do typu never. I kolejnym typem jest any. Mam nadzieję, że większość z Was kojarzy React i jego dosyć nowy feature, jakim są hooki. W Reactie mamy możliwość, żeby tworzyć własne hooki. Mamy tutaj taki przykładowy use hook, gdzie możemy przekazać jakiś argument i możemy przekazać zależności. I jeśli jakaś wartość w tablicy zależności się zmieni, to powinien się zadziać jakiś efekt. Powinna się wykonać jakaś operacja, wywołać się jakiś callback. I to jest przypadek, kiedy tak naprawdę nie interesuje nas, jakie wartości będą w tej tablicy zależności, jakiego typu będą wartości, ale czy te wartości się
zmieniają podczas działania naszego programu. I to jest bardzo dobry przypadek, żeby użyć właśnie tego typu any. Deklarujemy, że możemy cokolwiek przekazać do tej tablicy. I tak jak zobaczymy tutaj w głównym pliku, możemy nie przekazać nic, bo to jest domyślny parametr. Możemy przekazać string, number i obiekt w jednej tablicy. Typ any właśnie na to nam pozwala. Albo możemy przekazać same stringi, albo same numbery. I tutaj jest dowolność i to jest OK, dlatego że nie interesuje nas, jakiego typu będą wartości przekazane w tablicy zależności. I kolejnym mechanizmem jest Discriminated Unions. I wyobraźmy sobie, że mamy system zamówień z dostawą w naszym systemie i to może być dostawa typu kurier albo parcel locker, czyli paczkomat. W przypadku kuriera chcemy określić, jaka ma być ulica, miasto i numer lokalu. W przypadku paczkomatu potrzebujemy ID paczkomatu i adres oraz miasto, żeby wyświetlić użytkownikowi, żeby się upewnił, że na pewno dobry paczkomat wybrał. I właśnie, żeby wyświetlić użytkownikowi tę informację, to chcemy mieć funkcję Stringify Delivery Address, która nam na podstawie danego obiektu, danej dostawy zwróci string, który będziemy mogli wyświetlić użytkownikowi. I tutaj możemy zobaczyć te interfejsy. Courier Delivery, który określa pola dla kuriera, Parcel Locker Delivery, ten interfejs określa pola dla paczkomatu, ale sam parametr delivery w naszej funkcji ma typ any, tak jak możecie zobaczyć. Wynika to z tego, że to jest domyślny typ każdego parametru, jeśli go nie określimy w TypeScriptie. Więc stwórzmy sobie alias typu, który na przykład będzie się nazywał delivery i który będzie union type'em. Określimy, że ma być to albo courier delivery, albo parcel locker delivery i otypujemy nasz typ delivery. Tak jak przed chwilą nie mieliśmy żadnych błędów, dlatego że to był typ any, mogliśmy się odwołać do każdej właściwości, tak teraz widzimy, że nie możemy praktycznie do żadnej właściwości się dostać, bo TypeScript rzuca nam błąd. I jest to z tego powodu, że TypeScript nie wie, czy ma tutaj do czynienia z dostawą typu courier, czy dostawą typu parcel locker. I żeby go o tym upewnić, to musimy dodać właściwość type, która ma typ literalny. Niech to będzie string courier w przypadku kuriera i parcel locker w przypadku paczkomatu. I teraz możecie zauważyć, że jeśli w wyrażeniu warunkowym sprawdzimy, czy type jest równy courier, to TypeScript zawęzi nam typ do courier delivery w tym miejscu, a poza tym blokiem zawęzi nam do parcel locker delivery. Czyli tutaj nie dostajemy żadnego błędu i wszystko działa w poprawny sposób, tak jak chcieliśmy. Jeśli przejdziemy do naszego głównego kodu, no to zauważymy, że tutaj mamy błąd, dlatego że tutaj w tych obiektach też musimy zdefiniować właściwość type. I tu widzimy, że TypeScript nam bardzo ładnie podpowiada, jakie wartości, jak te stringi mają wyglądać. I widzimy, że teraz wszystko przechodzi bez błędu, zarówno w naszym głównym kodzie, jak i w naszej funkcji. Więc przejdźmy do typów generycznych. I przygotowałem dla Was klasę card. I tu ta klasa przyjmuje tablicę produktów i te produkty mają mieć określony kształt, czyli mają mieć przynajmniej właściwość ID i właściwość quantity. I mamy tutaj możliwość dodania itemu, pobrania itemu, przekazując
przekazując ID tego produktu. I kiedy tworzymy taką klasę, przekazujemy tutaj produkt, który ma ID, quantity i name, czyli mamy dodatkową właściwość względem naszego base product. I TypeScript nam nie rzuca błędu, dlatego że dla niego ten interface base product, który ma ID i quantity, został spełniony. Ale załóżmy, że chcemy później pobrać ten produkt, który tutaj przekazaliśmy i dostać się do jego właściwości name. Nie możemy tego zrobić, dlatego że getItem ma nam zwrócić base product, a tam nie mamy właściwości name. I tutaj nam przychodzą z pomocą typy generyczne, więc sobie dodajmy taki typ T i użyjmy go sobie wszędzie tam, gdzie użylibyśmy base product. I zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda w index.ts. Tutaj wszystko wygląda OK. Nie ma żadnego błędu. Na polu name możemy się do niego dostać, tak jak chcieliśmy, ale niestety straciliśmy to wymaganie, żeby spełnić interface base product. Czyli na przykład quantity mogę przekazać jako string i TypeScript nie rzuci mi błędem. I żeby to zmienić, to właśnie musimy dodać generic constraints, czyli mówimy, że typ T ma rozszerzać interface base product. I zobaczymy teraz, że będziemy mieli błąd w miejscu, gdzie powinniśmy mieć. Tutaj mam przygotowany przykład, gdzie przekazujemy ID, które jest numberem, a według base product ma być stringiem i TypeScript rzuca nam błąd, czyli wszystko działa w taki sposób, w jaki powinno. I teraz właśnie sobie przypomniałem, że zapomniałem omówić jednego przykładu z typem any. I tak jak mówiłem, może się zdarzyć sytuacja, kiedy chcemy zacząć implementację danego feature'a, ale nie mamy kontraktu z API. I na przykład możemy mieć klasę card, gdzie chcemy przekazać jakąś tablicę produktów, jakąś tablicę itemsów i dodajemy tutaj typ any. Dzięki temu typowi any na przykład możemy się dostać do właściwości ID. Jeśli na przykład stwierdzilibyśmy, że no dobra, nie wiem jeszcze jakie będą tam właściwości, więc po prostu stwierdzę, że to ma być obiekt, to TypeScript nie pozwoli nam się dostać do właściwości ID, dlatego że pusty obiekt nie ma takiej właściwości. I jest taka prosta sztuczka, żeby dodać alias typu, na przykład, który będzie się nazywał card item i tutaj sobie podstawić to any. I to nam zaoszczędzi roboty w przyszłości, dlatego że używamy tutaj tego aliasu i później, jeśli będziemy znać już model danych, jeśli będzie ten kontrakt API znany, to po prostu podmieniamy sobie to w jednym miejscu. Nie musimy podmieniać już wtedy tego typu w wielu miejscach, gdziekolwiek jest używany, tylko tutaj sobie stwierdzamy, że tu przyjdzie nam ID, które jest stringiem. I jeszcze raz podkreślę, że oczywiście to jest rozwiązanie tymczasowe. I przejdę do ostatniego tematu, czyli mapped types. I tutaj mamy model danych użytkownika, interface user, gdzie mamy 4 pola, 2 niewymagane, 2 wymagane. Mamy ID, które jest niewymagane, dlatego że jeśli tworzymy użytkownika, no to tego identyfikatora nadanego przez bazę danych jeszcze nie mamy. No to natomiast wymagamy pola name, pola age, ale nie wymagamy adresu e-mail. I teraz chcemy dodać i otypować dwie funkcje. Jedna, która będzie nam edytowała całego usera, druga, która nam będzie patchowała danego usera, czyli będziemy pozwalać na edycję dowolnego podzbioru właściwości tego usera. Jednak jest
taki problem, że jeśli ten parametr user otypujemy interfejsem user, to widzimy, że ID jest opcjonalne, czyli może się zdarzyć, że przez pomyłkę przekażemy tutaj undefined pod tym polem. I żeby temu zapobiec, możemy użyć takiego typu wbudowanego jak required, który mamy już domyślnie w TypeScriptie. I ten typ polega na tym, że każdą właściwość czyni wymaganą przez TypeScript. Tak jak w prezentacji mieliśmy typ read-only, który czynił każdą właściwość tylko do odczytu, tak tutaj czynimy każdą właściwość wymaganą. I widzimy, że nasze ID jest tutaj wymagane, czyli nie powinno być teoretycznie sytuacji, gdzie przekażemy tutaj undefined. Jednak mamy mały problem, tylko że nasze pole e-mail również stało się wymagane, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby dalej to pole było opcjonalne również przy edycji. I w kolejnym przykładzie zademonstruję, jak ten problem rozwiązać. A teraz przejdziemy do patch user. I tutaj z kolei mamy sytuację, gdzie chcemy, żeby każda właściwość w tym interfejsie stała się opcjonalna, tylko że chcemy pozwolić na przekazanie dowolnego podzbioru tych właściwości. I pozwala nam na to typ partial, który również jest wbudowany w TypeScripta i działa on odwrotnie do typu required, czyli usuwa tą wymagalność z każdego pola, z każdej właściwości. Czyli typ name, który jest wymagany w interfejsie user, jest niewymagany tutaj u nas, dzięki temu typowi partial. No ale tutaj mamy ten sam problem, który mamy przy edit user, czyli taki, że ID jest również niewymagane i ten problem też zaraz staram się rozwiązać. I tutaj z pomocą przychodzą nam dwa kolejne wbudowane typy, czyli pick oraz omit. I tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, chcemy, żeby nasze ID było wymagane w obydwu przypadkach. I możemy sobie stworzyć taki alias typu, który wykorzystamy w tych dwóch kolejnych funkcjach, który nazywa się required user ID. I jego zadanie ma być takie, żeby wziąć właściwość ID z interfejsu user i zwrócić ją jako wymaganą. Żeby wziąć jakąś właściwość z danego interfejsu, to możemy użyć właśnie typu wbudowanego pick, przekazać user, określić jaką właściwość chcemy wybrać i TypeScript nam zwróci tylko tą właściwość. Tak jak widzicie, mamy tutaj przepisaną dosłownie właściwość ID z interfejsu user, ale oczywiście tu możemy wybrać dowolny podzbiór właściwości z interfejsu i możemy na przykład wziąć ID oraz e-mail. I widzimy, że mamy tutaj ID oraz e-mail, ale my chcemy się skupić tylko na ID, więc wybieramy sobie ID z interfejsu user i chcemy, żeby ta właściwość była wymagana i robimy to dzięki required. I tak jak możecie tutaj zauważyć, już na poziomie tego typu mamy typ obiektu, który ma właściwość ID, która jest wymagana, który ma przepisany typ z naszego interfejsu. Czyli jeśli tutaj bym zmienił typ na number, tutaj będę miał również number. Jest to bardzo dobry kod pod tym względem, że zabezpiecza nas przed błędami, jeśli coś zmienimy w wyjściowym typie, w wyjściowym na przykład interfejsie. I żeby użyć takiego typu, to musimy tutaj użyć też intersection type, żeby połączyć typ user z typem required user ID. I jak widzimy, wszystko nam działa w poprawny sposób, czyli mamy ID wymagane, age wymagane, tak jak to jest w wyjściowym interfejsie, i e-mail opcjonalne, tak jak właśnie chcieliśmy to osiągnąć.
Jeszcze parę słów o tym intersection type, dlatego że działa on w taki sposób, że jeśli w dwóch typach, które chcemy połączyć, właściwości się powtarzają, tak jak mamy tutaj właściwość ID i w interfejsie user też właściwość ID, no to ten ostatni typ nadpisuje typowanie tej właściwości z poprzedniego typu. I dla niektórych być może jest to nieczytelne albo nieoczywiste na pierwszy rzut oka, dlatego możemy użyć typu omit, żeby z interfejsu user wyrzucić właściwość ID. I działa to w ten sposób, że bierzemy dany interfejs i zamiast, tak jak w pliku, wziąć dane właściwości, to wykluczamy dane właściwości, czyli bierzemy wszystkie właściwości oprócz tych przekazanych. I tego samego typu użyjemy również przy patch user. Tutaj sobie użyjemy również typu partial, żeby zmienić wszystkie właściwości na opcjonalne. W typu user użyjemy sobie intersection type razem z required user ID. Widzimy, że nasz ID nie jest opcjonalny, tak jak to być powinno, powinniśmy go wymagać. Natomiast nasze age, e-mail i również name są opcjonalne. Czyli jest dokładnie to, co chcieliśmy osiągnąć. I również, tak jak powyżej, możemy użyć tego omita, żeby powiedzieć dokładnie, jakie właściwości tutaj bierzemy i czynimy je opcjonalnymi. I mamy tutaj już odpowiednie typowanie zgodnie z wymaganiami, które sobie postawiliśmy, ale może się zdarzyć sytuacja, że będziemy implementować inną część systemu, gdzie będziemy mieli dość podobne funkcje, ale działające na innym modelu danych. Więc chcemy, żeby typy, które mają taki kształt, były reużywalne, żebyśmy nie musieli pisać czegoś takiego za każdym razem od nowa dla różnego modelu danych. Więc możemy stworzyć sobie takie generyczne typy mapowane, które nazwiemy require fields i require only. I require fields ma nam przepisać cały typ i uczynić konkretne właściwości wymaganymi, a require only ma nam zwrócić dany interfejs, ale z właściwościami, które określimy, że mają być wymagane. Więc dobrym punktem wyjścia będzie tutaj skopiowanie tego i chcemy, żeby to nie było required user ID, tylko chcemy ten typ. I typ T tutaj to jest nasz interfejs, który przekazujemy do tego typu generycznego i typ K ma rozszerzać key of T. Oznacza to, że ma być dowolnym podzbiorem kluczy tego typu, który przekazujemy jako pierwszy parametr. Czyli to będzie nasz model danych, więc podmienimy sobie usera na ten typ T, a K to będą nasze klucze, które najpierw chcemy ominąć tutaj w tym miejscu, a następnie chcemy wziąć i uczynić je wymaganymi. I takiego typu możemy sobie użyć w naszej funkcji edit user, przekazać tutaj ten interfejs user, przekazać tutaj właściwość ID. Jak możemy zobaczyć, tutaj nasze pole ID jest wymagane, jak być powinno, a reszta właściwości jest bez zmian, czyli te, które są wymagane, są dalej wymagane, te, które są opcjonalne, są dalej opcjonalne. I teraz pokażę, jak stworzyć ten drugi typ dla funkcji patch. I również dobrym punktem wyjścia jest skopiowanie tego typu z poprzedniego przykładu i podmienienie kolejno T zamiast user i key zamiast tego ID-ka. Jeśli użyjemy sobie tutaj
No to zobaczymy, że mamy też dokładnie ten sam efekt, co w poprzednim przykładzie, czyli nasz ADIC jest wymagany, nasz Age jest opcjonalny, e-mail jest opcjonalny, czyli mamy dokładnie ten efekt, który chcieliśmy osiągnąć, a ponadto mamy typy, które mogą być reużywalne dla dowolnych interfejsów, dowolnych typów obiektów w całym projekcie dla dowolnego modelu danych. Jeśli chodzi o przykłady i moją prezentację, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i jeśli chcielibyście się w jakiś sposób ze mną skontaktować, to na dole widzicie mój e-mail marek@szkudelski.dev. Te wszystkie przykłady są rozwiązane i opublikowane na moim GitHubie, na repozytorium TechTalk. Zapraszam też na mój blog, gdzie ostatnio ukazał się dość obszerny artykuł właśnie o mapped types, gdzie pokazuję dużo więcej mechanizmów niż tutaj na tych przykładach. No i możecie mnie też obserwować na Twitterze, tam też czasami jakieś fajne wskazówki podsyłam i myślę, że możemy przejść teraz do pytań. Tak, ja się tylko tutaj wtrącę na sekundkę, że to jest jeszcze moment ostatni, aby dopisać jakieś swoje pytania, jeżeli je macie i wtedy Marek na pewno Wam odpowie, więc mamy na to jeszcze jakiś czas. Na razie widzę kilka pytań w naszej skrzynce. Marku, czy Ty je widzisz, te pytania? Postaram się zobaczyć. Okej, to spróbuj sobie sprawdź, czy one są u Ciebie widoczne. Tak, widzę. Pojawiło się jedno pytanie na czacie od Konrada. Jeżeli Konrad chce, to może też przerzucić swoje pytanie na sekcję Q&A. Wtedy Markowi będzie wygodniej. Proszę tylko, Marku, daj mi znać, czy je widzisz, czy Ci gdzieś je jakoś podesłać. A jeszcze tak, widzę. Spotkanie jest nagrywane, więc będziecie mogli niedługo wrócić do niego w przypadku, gdyby coś było jakby niepewnego, to zawsze można do tego wrócić. Będzie to na naszym YouTubie, na kanale. Dobrze, to w takim razie pierwsze pytanie od Michała. Pytanie brzmi: w Discriminated Unions, czy wewnątrz interfejsu, po którym stwierdzamy, którego interfejsu użyjemy, musi się nazywać type? Pewnie chodzi o właściwość tych interfejsów. Żeby wszyscy byli w temacie, to wyświetlę. I pytanie jest, czy ta właściwość musi się nazywać type? Otóż nie musi się nazywać type. To może być dowolna nazwa właściwości. Akurat tutaj mam na myśli typ dostawy, więc tutaj type mi się wydawał naturalny, ale to może być cokolwiek tak naprawdę. Jeśli chodzi o wartość, to może być cokolwiek, byleby to była wartość literalna, czyli na przykład literalny string, może być to też number i tak dalej. Pytanie od Łukasza. Jaki jest advantage używania return type never w miejsce void? Jest taki, że mówimy innym programistom dokładnie, co będzie zwracane z tej funkcji, czyli że nic nie będzie nigdy zwrócone, zawsze będzie zwrócony wyjątek. Dlatego, że może też przejdę tutaj do tego typu never. Jeśli nie wstawimy tutaj typu never, tylko wstawimy void i zdeklarujemy sobie stałą a i przypiszemy ją tutaj, to ona będzie miała typ void, czyli undefined, czyli jakiś programista, być może mniej doświadczony, mógłby chcieć tutaj tego undefineda wydostać, a jeśli będziemy mieli typ never, to on nic nie będzie mógł zrobić z tą wartością. Jest pytanie od Michała, co to jest za motyw w edytorze. To jest jakaś wtyczka Material UI. Jeśli chodzi o motyw, to trzeba poszukać w tej wtyczce. Pytanie od Damiana. Czy w Stringify Delivery Address można użyć w ifie jakiegoś instance of, żeby porównać type?
Czy możemy użyć instance of? Zakładam, że chodzi o to miejsce. Wydaje mi się, że ten typ moglibyśmy tutaj określić jakąś klasą zamiast stringiem literalnym, ale wydaje mi się, że to nie zadziała. Tak na szybko, nie sprawdzałem nigdy tego. No ale zachęcam Was, żebyście sami sprawdzili, jeśli macie taką możliwość. Ja też na pewno Rafał na czacie pisze, że w interfejsach nie można używać instance of, ale pewnie chodzi o to, że ta właściwość type mogła mieć wartość instancji jakiejś klasy. Do tego tematu nie zgłębiałem, ale jest to ciekawe. Myślę, że dzisiaj wieczorem albo jutro sobie to sprawdzę. Jeśli ktoś byłby zainteresowany odpowiedzią na to pytanie, to może też się ze mną skontaktować i podeślę mu w ciągu najbliższych kilku dni odpowiedź. Mamy pytanie od Michała, przewrotnie. Czy są jakieś przewagi czystego JS-a nad TypeScriptem? Myślę, że jest bardzo dużo zalet, szczególnie w dużych projektach, żeby używać TypeScripta zamiast czystego JavaScriptu. Między innymi dlatego, że możemy wiele błędów wyłapać na dużo wcześniejszym poziomie, na przykład prostych literówek. Typu tutaj mógłbym wpisać street z dodatkowym e przez pomyłkę. Czysty JavaScript by mi tego nie wyłapał, nie rzuciłby mi błędem, chyba że dopiero w runtime. Czyli jest możliwość, że słabo przetestujemy jakiś kawałek kodu i dostanie się na produkcję taki kod, który może nam nawet wywalić aplikację. A tutaj mamy błąd już w samym edytorze i podczas budowania projektu też dostaniemy błąd, nie będziemy mogli zbudować tego projektu. TypeScript nas zabezpiecza przed tego typu błędami. No i myślę, że ten temat jest dużo szerszy i raczej nie jest celem tej prezentacji, żeby zagłębiać się w zalety TypeScripta. Mamy też pytanie o samego TypeScripta od Michała. Czy są jakieś feature'y w TypeScriptie, których brakuje w porównaniu na przykład z innymi językami? Szczerze mówiąc, to już dawno nie pisałem w niczym poza TypeScriptem, nie licząc czystego JavaScriptu, więc ciężko mi stwierdzić, ale z tego, co się orientuję, to TypeScript działa dużo lepiej niż takie języki jak na przykład C++ albo Java, dlatego że mamy tutaj coś takiego jak właśnie zawężanie typów, jak domyślanie się typów. Nie musimy zawsze określać typu, dlatego że jeśli na przykład wykasuję tutaj tego stringa, to TypeScript i tak będzie wiedział, że ten string jest zwracany. Podejrzewam, że w innych językach musielibyśmy określić ten typ. A jeśli chodzi o jakieś braki TypeScripta, no to na pewno są. Sam natknąłem się na jakieś dziwne sytuacje, gdzie nie mogłem czegoś zrobić w naturalny sposób albo TypeScript nie działał tak, jak chciałem. No i są na to zgłoszone bugi na GitHubie i myślę, że można w te bugi się zagłębić, jeśli chcemy jakieś braki znaleźć. I mamy jeszcze pytanie od Konrada, czyli wtedy omit intersection required user ID będzie taki sam jak required user ID intersection omit, ale z reguły przy zmianie kolejności w intersection dostaniemy inny interfejs. Tak, w tym przypadku, kiedy mamy
w typie intersection dwa zupełnie oddzielne interfejsy, to tak, to możemy zamienić kolejnością, ale w tym przypadku, który pokazałem też na początku, kiedy po prostu braliśmy interfejs user i później używaliśmy required user ID, no to jeśli zmienimy kolejność, to required user ID nie nadpisze nam tej właściwości ID. Czyli w przypadku, kiedy mamy zupełnie różny zestaw właściwości, to możemy zamienić kolejnością, nic się nie stanie, ale w przeciwnym przypadku będą te właściwości nadpisane w ten sposób. Pytanie kolejne od Rafała. A jak w tablicy obiektów określić, żeby jakiś obiekt był zgodny z jednym z dostępnych interfejsów? Nie wiem, czy mógłbyś napisać, Rafał, czy chodzi Ci o to, żeby to był jeden z wielu interfejsów, czy chcesz zawęzić obiekt do danego jednego interfejsu? Możesz na czacie odpowiedzieć. Ok, Rafał doprecyzował, że chodzi mu o tablicę, gdzie może przekazać obiekty, ale tylko takie, które są zgodne z danym interfejsem. Tutaj możemy, no to zależy tak naprawdę od kontekstu. To zależy, czy mamy jakąś funkcję, która ma przyjmować tablicę, bo możemy sobie stworzyć function f, która przyjmie typ generyczny i jako argument ma nam przyjąć tablicę typu t. I w przypadku takiej funkcji możemy na poziomie funkcji ograniczyć sobie generic constraintem, na przykład, że przyjmujemy tylko obiekty, które rozszerzają ten interface based product. I tutaj jak będziemy chcieli wywołać tą funkcję f, to dostaniemy nawet podpowiedź, jakie właściwości możemy tam przekazać. Ok, to było ostatnie pytanie. Tak, też zauważyłam, że już nic innego się nie pojawiło. Marku, my jako JLabs bardzo dziękujemy Ci, że udało Ci się poświęcić nam trochę swojego czasu. Było nam bardzo miło Cię gościć i mamy nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna okazja, abyś z nami tutaj uczestniczył w kolejnych edycjach. Miejmy nadzieję, że może już wtedy będziemy mogli spotkać się w realu. Wam również bardzo dziękuję za to, że tak licznie tutaj przyszliście i posłuchaliście tego, co Marek chce Wam opowiedzieć. No co więcej, myślę, że kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się w zdrowiu. Wszystkiego dobrego życzymy Wam w nowym roku i widzimy się w 2021. Oby lepszym niż ten poprzedni, bo 2020 był dosyć ciekawy, więc miejmy nadzieję, że przejdziemy do realu i tam się zobaczymy. Więc dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia wszystkim.